tutaj wspólnota europejska, wspólnotowe wartości to jest baju dla frajerów. To jest dla naiwnych tylko. Dla tych, których właśnie chcą ogłupić. W wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj 1 maja, święto ludzi pracy. Ja mam dzisiaj wolne, więc mogę spokojnie stworzyć kolejne moje dzieło. Żartuję, mój monolog, mój filmik dla Was. Ale dzisiaj nie będzie o święcie pracy, będzie o innej rocznicy, o innym święcie. O innym święcie i o wszystkim, co jest z tym, o wszystkim, no nie o wszystkim, no ale sprawy powiązane z Unią Europejską. Jak wiecie, dzisiaj jest też rocznica, 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. I powiem Wam tak, jest wielu przeciwników, ale na szczęście jest większość zwolenników, że Polska jest w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o mnie, jestem zwolennikiem tego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. I tutaj też od razu powiem, że nie wszystkie pomysły, nie wszystkie prawa, dyrektywy, pomysły urzędników Unii Europejskiej mi się podobają. Z wieloma się nie zgadzam. Ale no, nie oszukujmy się. W każdym kraju z Polską na czele jest wiele przepisów, wiele pomysłów naszych rządzących, które są kretyńskie, idiotyczne, bezsensowne. I tak samo jest w przypadku Unii Europejskiej. I patrząc tak ogólnie, to w każdym społeczeństwie, w każdej grupie zawsze się znajdzie ktoś, coś, co wymyśli coś idiotycznego. I dokładnie tak samo jest też w Unii Europejskiej. Ale nie o tym. Chciałbym Wam tutaj coś zobrazować. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, no ale postaram się. Jeszcze ponad 20 lat temu, może tak, załóżmy, że Polska jest ubogim sąsiadem bogatego sąsiada, którym jest Zachód. I my jako ten biedniejszy sąsiad po przejściach, mówię tu o bycie pod butem komuny, pod butem Rosji, z zazdrością patrzyliśmy na naszego zachodniego sąsiada, który wspólnie siedział przy jednym stole, wspólnie jadł, wspólnie podejmował decyzje. No, bardzo chcieliśmy dołączyć do tego grona, zasiąść przy tym stole właśnie tych bogatych sąsiadów, być jednym z nich. No i ci sąsiedzi się w końcu na to zgodzili i przyjęli nas do tego wspólnego stołu. I cóż, i pojawił się PiS. Pojawił się PiS, wlazł na stół, wysrał się na środek stołu, dupę wytarł o fierankę i zaczął robić burdy i żądać pieniędzy. Tak w skrócie można to podsumować. No, ja tak to widzę, ale teraz już tak na poważnie. Minęło 20 lat, jak jesteśmy w Unii Europejskiej. Dla młodszych pokoleń to można powiedzieć, że to jest oczywista oczywistość. No oni tacy 18-latkowie, czy nawet 20-latkowie, oni się urodzili już w Unii Europejskiej, są już w Unii Europejskiej, ale dla mojego pokolenia była to historia wydarzająca się na naszych oczach. Dla pokolenia moich rodziców, dziadków to było coś nie do uwierzenia, coś nieosiągalnego. Ale
po 20 latach zdaje się, że spora część, gdzieś około 1/3 polskiego społeczeństwa nadal stoi w gnoju kołduństwa, wstecznictwa, ciemnoty i chce tam stać. I tutaj no nie bez powodu, bo są podgrzewani bełkotem Kaczyńskiego. Pewnie słyszeliście wypowiedź Kaczyńskiego na temat Unii Europejskiej, wyborów do Unii Europejskiej, o czym dzisiaj też będę mówił. Kaczyński między innymi powiedział: i konia z rzędem temu, kto wie, o co mu chodziło, a powiedział coś takiego: idziemy, by powiedzieć nie, ale nie mówimy nie, bo jesteśmy na tak. Podejrzewam, że jeśli chodzi o stosunek wpływu euro na konta europosłów PiS-u, to by się zgadzało, to są na tak. Idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu nie, ale nie mówimy nie, bo jesteśmy dzisiaj na tak. Wyciążymy, 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 wyciążymy. Tak, wyciążymy. Dziękuję bardzo. Idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu nie, ale nie mówimy nie, bo jesteśmy na tak. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. No kuźwa, pierdolony stratek, a 35% podziwia i całuje w czółko tego zbawcę narodu. Jeśli chodzi o wybory do Europarlamentu, dla Dudy Unia Europejska to wyimaginowana wspólnota, innym razem strategiczny sojusznik. PiS-owców no, rozgryźć może tylko wykwalifikowany psychiatra, tak uważam, ale dobra, przejdźmy do wyborów do Europarlamentu i ich kandydatów. I zanim omówię kandydatów PiS-u na europarlamentarzystów, tutaj chcę wam też szczerze się przyznać i powiedzieć, podzielić się z wami, że cholernie mi się nie podoba ze strony Koalicji Obywatelskiej, że Krewiński czy inni, którzy teraz obejmują stanowiska ministerialne czy wysokie stanowiska w rządzie, zostawiają to i idą do Europarlamentu. Nie podoba mi się to, bo jeśli zaczęli jakąś pracę, powinni ją dokończyć. I tutaj no, u mnie mają za to, że tak powiem, krechę, bo rozumiem, że każda partia chce wystawić jak najmocniejszych kandydatów do wyborów, bo no, Polskę jakby nie patrzeć też się reprezentuje w Parlamencie Europejskim. Nie wiem, jaką strategię ma Tusk, jaką strategię ma cała koalicja, ale no, to mi się cholernie nie podoba, że ci, nie wiem, 4-5 miesięcy są na stołkach ministerialnych czy tych wysokich stanowiskach i zostawiają to i idą do Parlamentu Europejskiego, ale widzę, że to jest też praktyka wszystkich partii. No weźmy tutaj na ten przykład super najlepszą premier wszechczasów Beatę Oborową-Gumiak-Szydło, która też no, była no, super premierem, najlepszym premierem wszechczasów, też zostawiła Polskę i wyjechała do Unii Europejskiej. Zalewska, najlepsza minister edukacji wszechczasów, też spieprzyła do Unii. Tak można by było wymieniać. Tej strategii, powiem wam, nie do końca rozumiem.
I może dlatego też tego nie popieram. Unia Unią, ale sprawy polskie powinny być tu na miejscu przez fachowców rozwiązane i jeśli za coś się wzięli, powinni doprowadzić to do końca. Takie jest moje zdanie. A jeśli chodzi o kandydatów z PiS-u, powiem wam tak, nie uważam, żeby przestępcy, aferzyści, propagandziści, hejterzy w Parlamencie Europejskim godnie prezentowali naród polski. No ale widocznie Kaczyński ma inne zdanie. Jadą świry, jadą! A co na to lekarze? Szanowni Państwo, startujemy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Precz z Unią. Jestem pijany, chcę do domu, do żony. Pisowskie jedynki, powiem tak, no, PiS ma zamiar wystawić przestępców ułaskawionych przez Dudę do Parlamentu Europejskiego. Przestępców, tak powiedziałem, aferzystów, kombinatorów. No, ekipa, powiem wam, bardzo, bardzo mocna. Szczególnie jeden jegomość, no, jest wyjątkowo, jakby to powiedzieć, mocną kandydaturą. Tutaj to jest niepotwierdzona informacja, ale tutaj mówię prawdopodobnie. Obajtek uciekł z kraju i tutaj najprawdopodobniej w ciągu kilku godzin, bo chyba dłużej nie będą czekać, będzie międzynarodowy nakaz aresztowania i międzynarodowe listy gończe. I myślę jednak, że dla Obajtka to i tak jest najmniejszy problem. Bo zarówno Mossad, służby Arabii Saudyjskiej, Kataru czy Emiratów, jak i sam Hezbollah chyba nie są zainteresowane, aby zeznawał. I o tym to jest taki, powiedzmy, spoiler, bo o Obajtku, przekrętach, Orlenie będzie osobny materiał. Tylko pytanie, czy Obajtek nadal jest jedynką PiS-u do list Europarlamentu, bo jeśli tak, no to będzie pierwszy kandydat Hezbollahu do Parlamentu Europejskiego z podkarpackich list PiS. No nic, tylko powiem wam pogratulować. I pamiętajcie, moi drodzy, obecni męczennicy w Unii Europejskiej, którzy no, cierpią katusze, będąc na tym zgniłym zachodzie, w tym siedlisku zła, to oni poświęcili się dla Polski na zarobki w tym obrzydliwym euro. Uczcijmy ich bohaterstwo minutą ciszy, bo to są prawdziwi patrioci, prawdziwi polscy, można powiedzieć, gladiatorzy, którzy w pocie czoła walczą z tą lewacką zgnilizną. Muszą tam wśród nich siedzieć, mieszkać, żyć i brać te wstrętne euro. No ale wracając do tematu, słuchając, patrząc na fragmenty z Kaczyńskim, z tego pisowskiego zlotu przed właśnie tą kampanią do wyborów do Europarlamentu, widzę tam
po prostu smutny widok. Starszy, kompletnie odklejony od rzeczywistości człowiek, który nie ma nic do stracenia, za wszelką cenę pazurami trzyma się jedynego, co go w życiu pochłonęło do reszty. Zasmakował władzy i nie interesuje go trudne położenie Polski w obecnych czasach, nie interesują go Polacy. Nawet ludzie, którzy za pieniądze gotowi są bić mu brawo, przytakiwać, zachwycać się każdą jego bzdurą, pierdołą, czy jest to nawet groźne, czy niegroźne dla Polski i Polaków. Po każdej wypowiedzialnej bzdurze są gotowi bić brawo jak nakręcone maszynki. A często są to bzdury po prostu niebezpieczne. Za władzą gonił i ta władza paradoksalnie, tak mi się wydaje, doprowadzi go po prostu do upadku. Te listy, które układamy do Europarlamentu, no to będą, jak to się mówi, listy śmierci. No. Słynni przestępcy Kamiński, Cerata i Wąsik są przestępcami. Wąsik i Kamiński posłami nie są i nie mogą być. I o tym przesądziła konstytucja, nie pisowski skład Sądu Najwyższego czy kucharka Kaczyńskiego Przyłęcka. To, że Duda ich ułaskawił, to tylko ich uchronił od więzienia, ale tym samym potwierdził, że są przestępcami, bo nie można ułaskawić niewinnej osoby. Pytanie, kim jest Duda, podający się za rezydenta Polski, który nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem polskiej konstytucji. Bo to, że Kaczyński jest łotrem świadomie łamiącym prawo, no nie ulega żadnej wątpliwości. Tutaj może jest nadzieja, że Duda jest tylko po prostu turniem wpuszczonym w maliny lub, jak już niejednokrotnie mówiłem, zwykłym sługusem prezesa, który dla swojego pana zrobi wszystko, nawet złamie zapisy prawa czy konstytucji. Co do Obajtka, to jeśli będą przedstawione mu zarzuty, a podobno prokuratura już weszła w tej sprawie do domów Obajtka, zbierać dowody. Tutaj mogę się założyć z każdym o wszystko, że Duda i jeśli Obajtek zostanie skazany lub nawet jeśli jeszcze nie zostanie skazany, Duda już ma gotowy egzemplarz in blanco do ułaskawienia Obajtka. Moi drodzy, moją uwagę też przykuła kolejna kandydatura PiS-u do Europarlamentu. Jest to ten pan Krasulski bodajże, który tam kradł wódkę gdzieś z wojska, czy tam był w jednostce, która pacyfikowała stocznię. Ten pan, jak to przystało na PiS i grupy inteligenckie PiS-u, ma wykształcenie podstawowe, ale ma oczywiście kupiony dyplom w MBA Collegium Human, no, zero znajomości języków obcych, brak możliwości złożenia pełnego zdania. No ale to jest też mocny kandydat PiS-u do Europarlamentu, także no tylko pogratulować. A skąd ten węgiel będzie? Sprowadzany z zagranicy. Ale z której zagranicy?
No jak z której dyrekcji? No z jakiego kraju miejsca? Z południa czy ten, no, będzie węgiel. Tak zapewnia nas rząd. Jest to, nie wiem, z południowych krajów jest sprowadzany z Afryki i ten węgiel, o którym mówił premier. Można wymienić południowy kraj, który rzekomo nam sprzeda węgiel? No jeszcze raz powtarzam, południowe kraje i Afrykę. Ale południe czego? Południowe kraje Ameryki chociażby. Ale to pan mówił Afryka czy Ameryka? Przed chwilą pan mówił Afryka. Ameryka. Ameryka. Tak. Moi drodzy, podobno przy układaniu listy do wyborów do Europarlamentu w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej tam dochodziło do dantejskich scen. Były kłótnie, groźby, szantaże. No wszystkie pisowskie szczury po prostu masowo chcą uciekać z tonącego okrętu, jakim jest partia PiS w Polsce. Wszyscy chcą uciec w immunitet europosła. Nie wiem, może liczą na to, że to ich ochroni przed odpowiedzialnością, choć no, mogą się dość mocno przeliczyć. Nie ulega wątpliwości, że większość z nich idzie tam dla kasy lub po prostu ucieka przed odpowiedzialnością. No Becia, jak już wspominałem, unijna, jak to nazwała szmata, jej przeszkadzała, powyprowadzała unijne flagi z kancelarii premiera, ale po euro pojechała, zostawiła ten zaszczytny urząd premiera Polski, no była przecież najlepszą premier wszechczasów, zostawiła to i spieprzyła po euro, wzięła swoje gumiaki i pojechała do tej znienawidzonej Brukseli, siedzieć pod tą właśnie unijną szmatą. Premierzy Beata Szydło i Mateusz Morawiecki. Nie ma dziś ich z nami, bo pani premier Beata Szydło, która z KPRM-u wyprowadziła unijną szmatę, dziś z obrzydzeniem służy w Europarlamencie. A panie marszałku, proszę o usprawiedliwienie nieobecności pana posła Mateusza Morawieckiego, bo on dzisiaj ma coś ważniejszego do roboty. Mianowicie, jak rozumiem, jest w drodze do Budapesztu na kolejny sabat proputinowskich nacjonalistów. I tutaj, moi drodzy, zacytuję wam słowa Donalda Tuska, który wydaje mi się, no, bardzo trafnie to określił, a na Twitterze czy Platformie X napisał tak: Kaczyński wczoraj o Europie. Idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu nie, ale mówimy nie, bo jesteśmy na tak. No słyszeliście to. Wszyscy się śmieją, a powinni się bać. Dzisiaj na tak, dzień po wyborach, ruszą z proputinowskimi partiami rozwalić Unię, bo zabrakło twojego głosu. I powiem wam, że no, to daje do myślenia. I zaraz wam też powiem dlaczego. Dam też przykład. Być może dla niektórych będzie bzdurny, śmieszny. Dla mnie jest on naprawdę poważny. Morawiecki, zresztą nie tylko, ale to o tym za chwilę, Morawiecki przeciwko żelaznej tarczy dla Polski. I dzień później jedzie na proputinowski wiec przeciwko Europie. Dzisiaj mówi o bezpieczeństwie, no chyba dla Rosji. Myśli, że Polacy są idiotami. Zaraz wam tutaj o czymś opowiem. No, według mnie to już nie jest śmieszne, a naprawdę tak mi się wydaje, że mamy się czego obawiać. Jak pewnie słyszeliście, Morawiecki, ta delegacja pisowska i Dudy została przegoniona razem z Orbánem przez policję w Brukseli. Mieli wystąpić na kongresie prawicowo-faszystowskich partii finansowanych przez Putina. Belgijska policja stwierdziła, że kongres stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Belgii i go rozwiązała, a uczestników wyprowadziła z sali.
Nie wiem, czy rozumiecie powagę sytuacji. Były premier Polski z popłuczynami Putina w Belgii na kongresie. No, upadek już chyba po całości, cała światowa prasa o tym pisała. Dziś PiS tworzy listy, na których umieszcza osoby skazane, osoby, które kłamały, osoby, które wyłudzały pieniądze z Unii Europejskiej, tak jak pan europoseł, pewnie kandydat, bo jak wszyscy wiemy, ponad 100 000 euro pan wyłudził za kilometrówki kabrioletem, który już nie istniał. Poświadczał pan nieprawdę ponad 240 razy, podpisując różnego rodzaju delegacje i tak dalej, i tak dalej. I dziś ci ludzie uciekają do Unii Europejskiej. Po co? Po bezkarność i po pieniądze. Po pieniądze unijne, które raptem są okej. Cynizm i obłuda do potęgi entej pisowskich polityków, którzy niestety plują i szczują na Unię Europejską, osłabiają pozycję Polski na arenie międzynarodowej, a sami pierwsi zabiegają i palą się do tej Unii. W moim regionie jedynką ma być człowiek z wyrokiem, czyli pan Kamiński, który nie ma nic wspólnego z Lubelszczyzną, który nic nie wie o regionie, ale no do Unii tak, po mandat, po bezkarność. Tak wyglądają listy PiS. Kwintesencja. Bezkarność, niesprawiedliwość i zachłanność publicznych pieniędzy. I zwróćcie, moi drodzy, uwagę na to, że największe poparcie PiS-u jest tam, gdzie kiedyś Polska była pod rosyjskim zaborem. Czy to jest przypadek? No, nie sądzę. Po prostu ta mentalność chyba bycia pod butem, no, w tych rejonach pozostała. Oczywiście ramię w ramię z pisowcami do rozwalania Unii od środka, działanie na rzecz Putina dołączyła się Konfederacja. Jak żeby inaczej, także z Bąkiewiczem, no bo jak może być inaczej? Nie wiem, czy wiecie, ale do Europarlamentu ze strony Konfederacji będzie kandydował Braun. No to czego innego można się spodziewać? Oczywiście Braun w ramię z faszystą Bąkiewiczem i tutaj no, trzeba głośno i wyraźnie właśnie pomówić. Nie, żeby tacy ludzie doprowadzili Polskę, nie wiem, z powrotem na rosyjskie stepy. To zdjęcie, które tu widzicie, najlepiej prezentuje właśnie prawdziwość PiS-u. Po prawej stronie Kempa, piękna, podrasowana, tak jak PiS przed obietnicami wyborczymi, a po wyborach Kempa po lewej stronie i PiS dokładnie tak samo. Prostacki, zapuszczony, zakłamany, tylko awanturujący się. Tak to mniej więcej wygląda właśnie w PiS-ie. Więc moi drodzy, no nie dajmy się nabrać na te pisowskie banialuki, że tak powiem. Powiem wam tak, nie wiem, czy udało mi się pokazać to, że PiS to jest agentura Putina. Ciągle wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy i wierzy, że to są tak zwani prawdziwi patrioci. Co do Dudy, to nie wiem, czy jest zdrajcą Polski, czy po prostu postradał zmysły. Morawiecki, Kuchciński, Mastalerek, Fogiel, Kowalski, gościami Konfederacji prorosyjskiej prawicy w Bukareszcie. Nazwisko Morawieckiego węgierscy organizatorzy podali dopiero we wtorek, na 2 dni przed rozpoczęciem tej całej konferencji.
Ten były premier w rządzie Zjednoczonej Prawicy miał przemawiać w piątek 26 kwietnia, drugiego dnia tej konferencji. Przed Morawieckim tam zabierał głos szef kancelarii Orbana. W Budapeszcie Morawiecki, Czarnecki, no skrajna prawica Orbana Węgier. Jednym z gości był również Gabor Kubotaw, parlamentarzysta Fideszu i właściciel klubu nie przeczytam tego, przepraszam, który niedawno ogłosił, że jego sponsorem tytularnym ma być Gazprom. Węgierski MSZ oświadczył, że nie ma z tym żadnego problemu, bo rosyjska spółka nie jest objęta unijnymi sankcjami. Kropeczki połączcie sobie sami. Ukraina nie jest już suwerennym państwem. Ukraina jest teraz tylko protektoratem Zachodu. Po inwazji Rosji na Ukrainę PiS starało się trzymać z daleka od Fidesu Orbana. Jak widać, to już przeszłość. Mój polski przyjaciel Mateusz Morawiecki. Od lat jesteśmy towarzyszami broni w Brukseli w walce w obronie naszej suwerenności. Były polski premier nie był mu dłużny. Chciałbym podziękować mojemu przyjacielowi Viktorowi Orbanowi za zorganizowanie tego spotkania. To, że Morawiecki, były polski premier, autoryzuje tego typu wypowiedzi swoją obecnością tam, jest sprzeczne z polską racją stanu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości w tej wyprawie swoich kolegów do Budapesztu nie widzą nic złego. Morawiecki na tym całym zjeździe zwrócił się do tego proputinowskiego Orbana na zjeździe w Budapeszcie. Mój serdeczny przyjacielu i sojuszniku. Ten jego serdeczny przyjaciel, ta putinowska popłuczyna, nie tylko wspiera Putina, ale blokuje w Unii pieniądze dla Polski. Prawie 500 milionów euro za broń dostarczaną Ukrainie przez Polskę. I taka osoba jest serdecznym przyjacielem Morawieckiego. No to połączcie sobie kropki. Morawieckiego serdeczny przyjaciel Orban stosuje weto i blokuje pieniądze dla Polski. No powiem, że mam nadzieję, że nawet ci twardogłowi wyborcy PiS w końcu przejrzą na oczy. Nazywać serdecznym przyjacielem i sojusznikiem kogoś, kto popiera Putina i szkodzi Polsce, no tutaj po takich słowach nawet twardogłowi wyborcy PiS powinni wytrzeźwieć. Przez 2 lata pisowcy ukrywali swoje związki z proputinowskim Orbanem. Teraz, gdy Ukraina ma problemy, grają z Orbanem w jednej drużynie już na całego. I tutaj mam nadzieję, że wyborcy PiS widzą niebezpieczne dla Polski manipulacje i kłamstwa PiS. Choć wątpię, żeby do nich cokolwiek dotarło. Bo wystarczy uruchomić kilka podstawowych szarych komórek, które mają wyborcy PiS. I przeanalizować to. Orban blokuje wypłatę prawie 500 milionów euro dla Polski za dostawy broni i amunicji dla Ukrainy. Morawiecki publicznie się z nim ściska. Czy to nie jest zdrada? Czy to nie jest antypolskość? Czy to nie jest prorosyjskość? To są proste pytania, moi drodzy pisowcy. Wiem, że publicznie nie jesteście w stanie się przyznać do błędu, bo nie potraficie, ale tak odpowiedzcie przed samym sobą. Zwróćcie uwagę, czy to nie jest na dole, no to oczywiście jest przeróbka, ale na górze jest oryginał, no nieuderzające podobieństwo.
Ten krzywousty kłamca, niejaki Morawiecki, po konsultacjach z prorosyjskimi liderami straszy Polaków rządami demokratycznej koalicji, a zwłaszcza PO. Powiem tak, drogi kłamco Morawiecki, no ja wiem, cenisz sobie rządy Putina, Orbana, czy tego, nazwijmy to żartobliwie, demokraty Kaczyńskiego. Rządy zachodnie są dla ciebie obce, dalekie, niepojęte. No ale niestety Polacy wybrali inny kierunek i na wschód, tak jak ty, nie będą się pchać. I teraz no niestety, ale kilka słów jeszcze o rezydencie, bo ostatnio o nim głośno. I tutaj, bo Duda oczywiście wysłał też swoich przedstawicieli na ten proputinowski zlot czarnoksiężników Putina. I tutaj pytanie do Dudy, oczywiście odpowiedzi nigdy nie usłyszymy, nie dowiemy się, ale jest takie otwarte pytanie, kto finansuje ten zjazd ONUC i dlaczego jest tam Dudy doradca. To jak to jest z tą lojalnością wobec Ukrainy i z samym Dudą jako prezydentem. Przecież Duda nazwał Zełeńskiego swoim przyjacielem. No, po prostu wstyd na cały świat. To widać jak gołosłowny jest Duda. I jeszcze raz powiem, Duda nie jest dla mnie prezydentem. Dla mnie jest nędzną, intelektualną parodią klauna, pustym dzbanem z przerośniętym ego. Jest po prostu budyń w rękach prezesa. To jest taki typ bez właściwości, kręgosłupa, honoru. Jego znajomi to, jak wiecie, Ruchadło Leśne, Sebas Radochleba i temu podobnych, z którymi spędzał noce na portalach społecznościowych. I powiem tak, niech się za niego wstydzą ci, którzy na niego głosowali, którzy jego popierają. Ja się nie mam zamiaru za niego wstydzić. No ale tam na tym zlocie tych proputinowców no, była cała pisowska śmietanka. Był Morawiecki, Kuchciński, Mastalerek, Fogiel, nasz inteligentny Jasio, no wszyscy znani, którzy się liczą, tam oczywiście byli. No, jak oddawać Polskę w rękę Putina, no to już całą pisowską armią. Jasio Kowalski, który, no, jak wiecie, tak bardzo walczy z Putinem, oskarża Tuska o powiązania z Putinem, a sam się ściska z proputinowskim kacykiem, który notabene blokuje pieniądze dla Polski. No taki z niego właśnie patriota jak ze mnie fizyk kwantowy. Pani minister, przepraszam bardzo, proszę opuścić salę posiedzeń. Nie jest pan uprawniony do przebywania na sali posiedzeń. Zwracam się do pana Bąkiewicza. Proszę opuścić salę. Nie jest pan posłem. Proszę opuścić salę. Proszę opuścić salę. Natychmiast. Proszę opuścić salę. Proszę opuścić salę, bo wezwę Straż Marszałkowską. Proszę opuścić salę. Pani minister, proszę kontynuować i bardzo przepraszam. To rzeczywiście kuriozalne, że przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości składa hołd osobie skazanej prawomocnym wyrokiem, która czeka w tej chwili na ułaskawienie prezydenta. To rzeczywiście obrzydliwe, że w Wysokiej Izbie przemawia osoba, która jest ostatnią, która może mówić o historii, specjalista od krużganku oświaty. Szanowni Państwo, chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć dość. Dość Bąkiewiczów, dość antyeuropejskiej narracji w tej Izbie. I te wybory, które przed nami, właśnie są po to,
żeby Polski nie reprezentowali tacy ludzie jak Bąkiewicz czy Braun. Chcę o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. Szanowni Państwo, składam wniosek. Panie pośle, ja bardzo przepraszam. Szanowny panie, proszę zająć miejsce stosowne do sytuacji. Nie ma pan teraz głosu. Proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce. Bardzo proszę, panie pośle, kontynuować. Kolejny uzurpator, który wchodzi na salę sejmową. Szanowni Państwo, hańbą jest to, że taka osoba w tej Izbie przedstawia projekt jakikolwiek, nawet obywatelski. Nie jest godne, żeby Bąkiewicz prowadził ten projekt. Natychmiast powinien zniknąć z tej sali, natychmiast przy pierwszym możliwym głosowaniu powinniśmy odrzucić ten projekt. Moi drodzy, rozgadałem się. Powiem tak, kończąc już ten mój monolog. Ja osobiście wolę zostać w Unii mimo jej wad, potknięć, często głupich, bezsensownych pomysłów. Co prawda jako nastolatek, ale żyłem pod opieką Związku Radzieckiego i w życiu nie chciałbym tego dla siebie, dla moich dzieci, dla moich wnuków. Nie chcę, by znowu Polska była pod rosyjską strefą wpływów. I tutaj też nie jest żadną tajemnicą, że Polska leży w takim położeniu geopolitycznym, że musimy być albo na wschodzie, albo na zachodzie. Sami sobie nie możemy istnieć. I tutaj nie chodzi o niepodległość, suwerenność i te wszystkie inne słowa. Tutaj chodzi o czystą kalkulację geopolityczną i musimy się dostosować do świata, w jakim żyjemy. Najlepszym przykładem jest właśnie Ukraina. Ukraina nie była ani na zachodzie, ani na wschodzie i Putin sobie tam wszedł. I nie wiem, no trzeba być kompletnie naiwnym, żeby myśleć, że jak my będziemy sobie sami panami w własnym kraju, tylko żeby to też źle nie zabrzmiało, że jeśli nie będziemy należeć do żadnych struktur zachodnich, ani nie będziemy chcieli być wschodnich, że Putin się na nas nie połasi. No, nie oszukujmy się, nie bądźmy naiwni. Także ja osobiście cieszę się, że jesteśmy w Unii i Polacy nie powinni dopuścić właśnie takich Bąkiewiczów i tych wybrańców Kaczyńskiego, by działali na rzecz Putina i rozwalali Unię od środka. To tyle, jak zawsze piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Ja wam już bardzo dziękuję i cóż, do zobaczenia przy następnym materiale. Mam nadzieję, że niebawem, bo dzisiaj, bo teraz będzie sporo wolnego, także będę miał więcej czasu. Także co, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Ale tam są, i to wiem ogólnie, tylko szpiedzy albo podejrzewani o szpiegostwo, zwykle Rosjanie lub Białorusini, gangsterzy różnego rodzaju i ludzie obciążeni różnego rodzaju pospolitymi przestępstwami.